Hej, tu Patryk z końca filmiku i z przyszłości. Przypomniało mi się, że mam dla was ważną kwestię, a mianowicie będzie nowa seria, w której możesz się pojawić i pod koniec mówię, co musisz napisać w komentarzu, żeby w tej serii się znaleźć. Także zapraszam do obejrzenia do końca i już was zapraszam na zarąbisty seans, bo było mega, zapraszam. Siema! A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szepajków, tak jak zawsze i mam mega nową koszulkę, patrzcie na wzorek, jaka super kotwica, wyrwałem ją za 19 ziko chyba. A tymczasem witam was w kontynuacji serii, która jest już wam dobrze znana, ponieważ są to nasze skromne przypały mordek. O co chodzi w serii chyba nawet nie muszę mówić, no come on. Ale powiem. Po prostu pod filmikami z tej serii piszecie mi swoje historie z dzieciństwa, które ja na każdym odcinku czytam. Dlatego tak jak zawsze, tak i tym razem przygotowałem sobie tutaj na telefoniku odpalony ostatni filmik z tej serii i to właśnie spod tego filmiku dzisiaj będziemy czytać wasze opowieści. Jak wyjdzie? Nie mam pojęcia. Czy będzie bezpiecznie? Tego również nie mogę zagwarantować. Jedyne co wam mogę zagwarantować to, że za kilka minut będę się cały świecił, ponieważ jest bardzo gorąco i lecą na mnie dwie lampy. Dziękuję. Już się wyżaliłem, możemy zaczynać. Zapraszam do pierwszej historii. Hej! Szłam sobie ze szkoły i nagle podjeżdża jakiś koleś. Okazało się później, że to organista z mojej parafii. I on gada. Hej, podwieźć się dziewczynko? Gdzie mieszkasz? Wystraszona odpowiadam mu. Ja nie mieszkam. I uciekłam, lol. Okej, moje stanowisko w tej sprawie. Myślę, że twoja postawa jak najbardziej dobra. Gdyby mnie zaczepił organista, też bym nie wsiadł. Ja też się szanuję. Nie, bardzo dobrze, tak serio. Jak kogoś nie znasz, nie wsiadaj. Nie wiadomo kto to. Nawet jakbym ja do ciebie podjechał, chociaż nie jeżdżę autem, ale mam prawko. No to w sumie samo to, że powiedziałem, że mam prawko, a nie jeżdżę, powinno ci wystarczyć, żeby ze mną nie wsiadać, bo ja nie sterowałem samochodem z 2 lata. Także no, nie wsiadać do obcych, proszę. Jak miałam 5-6 lat, to pojechałem do cioci do gospodarstwa. I ona miała strasznie dużo kur. Ja tam na łące siedzę z kurkami, bo po prostu niebo, jak se pomyślę to niebo. I idzie taka koło mnie, taka bez piór. I ja tak ją obserwuję, nie? I idzie moja ciocia i się pyta, a co tej się stało? A ja taka zdziwiona, bo myślałem, że to jakaś odmiana. No tak, no koty są łyse, no to kury pewnie też. A to ją lis chciał zjeść. Gdy miałam tak z 4-5 lat, mój tata wmawiał mi, że jest murzynem. Mówił, że gra w kosza i zdobył ze swoją drużyną srebrny medal. Ponadto, czekaj, bo ja idę dalej, ale nie rozumiem pierwszej części. Wróćmy do tego, że jest murzynem, a raczej czarnoskórym, żeby nie być hamem. Jakub... To nie wiem, co mam powiedzieć. No bo wiesz, jak ma jasną skórę, to raczej nie jest czarnoskóry, nie? Wiesz to. Okej, to przeczytajmy dalej. Ponadto wujek mówił, że grał z moim tatą. Okej, ja już tu widzę, co tu się dzieje. Masz po prostu tatę i wujka jajcarza, którzy sobie lubią robić takie kretyńskie żarty jak ja. Bo mam wrażenie, że jestem skłonny powiedzieć to samo mojej córce kiedyś, jeśli będę miał córkę. A jak nie córkę, to syna. A jak nie... Nie ma już więcej do wyboru. Jaki nick dziwny. Pomarandarynka. Uwaga, oto moja przypałowa historia. XD. Więc zaczęło się tak, że na grupie zobaczyłam posta, aby do ciebie zadzwonić. Więc wzięłam telefon i dzwonię. No i co? I nie odebrałeś? Oczywiście, że nie. Po prostu udawałeś pocztę głosową, więc się rozłączyłam. Dzięki. Czy chodzi o tą sytuację? Cześć, tu Patryk. Nie mogę teraz rozmawiać. Zadzwoń za chwilę. No nie! Rozłączyła się! O nie, ale mi głupio. Okej, to jest mi rzeczywiście głupio. Nie wiem, czemu zrobiłem ten żart i przepraszam cię bardzo serdecznie. Wtedy uważałem to za śmieszne, a potem czułem się jak śmieć, także mam nadzieję, że to ci chociaż rekompensuje, że czułem się z tym głupio. Przepraszam cię bardzo serdecznie. Jeszcze będą okazje, jeszcze będą odcinki z dzwonienia, także zachęcam do śledzenia, kiedy będzie taki odcinek. Może to nie jest przypałowe, ale zawsze jak mieliśmy kury i dziadek Dokąd ten odcinek zmierza, Dokąd ten odcinek? Kiedy dziadek chciał zabić kurę jakąś, to ja ją zabierałam i chowałam się z nimi po każdych kątach w domu. No i całe szczęście, że ten komentarz się obrócił w taką pozytywną rzecz, bo już chciałem beczeć. Dziękuję bardzo serdecznie. I wiesz co ci powiem? Dzięki tobie jedna z tych kurek przeżyła do dzisiaj i... O proszę, co to? Hej, jestem kurą, którą uratowałaś kiedyś. To będzie na internecie? No tak, kurko Marysiu. Oczywiście, że weź na internecie. O, dziękuję, kocham cię, panie.
to my się potem zgadamy, no to już leć. No, nie poleciała. Moja historia z zerówki. W sensie nie moja, to tutaj... No więc kiedy pani wyszła na chwilę z klasy, to oczywiście wszyscy zaczęli rozmawiać. Standard. Tylko ja siedziałam cicho. No ale mądra Natalka, ja, też chciała być taka jak oni, trochę pohałasować. Więc zatkałam uszy, zamknęłam oczy i zaczęłam śpiewać wymyśloną przez ciebie piosenkę o jakiejś choince. Hej Natalka, zanim dokończę historię. Jak chciałaś też trochę pohałasować, mogłaś po prostu porozmawiać z innymi ludźmi w tej klasie na przykład. Nie? Takie dość racjonalne podejście do sprawy. Ale szanuję za wybór zatkania uszu i śpiewania na głos piosenki o choince. Aż w pewnym momencie odetkałam uszy, otworzyłam oczy, a tu taka cisza w klasie. Pani stoi w drzwiach i się na mnie patrzy. Jaki wstyd. Crying emoji, crying emoji, crying emoji. No i widzisz Natalka, dopiero co ci powiedziałem, że głupi pomysł. A tu już się stała tragedia. Natalia, no co ja ci mogę powiedzieć, no. Nieważne Natalia, daj spokój, ludzie wydobrzeją z tego. Trzeba żyć dalej. Ja też zrobiłem dużo głupich rzeczy. Pamiętacie historię, jak byłem w majtkach w koronki od mojej mamy na WF-ie i wszyscy moi znajomi to... Okej, mogłem tego nie przypominać, nie? To było, minęło. Już tego drugi raz nie będę opowiadał. Ja mam taką historię. No więc mam taką koleżankę w klasie, która uwielbia koty i psy. I jak ktoś ją wkurzy, to ona syczy na niego jak kot. Standard seriów utrzymany, a w każdym odcinku musi być jakiś człowiek, który udaje jakieś zwierzę bądź postać z bajki. Jak szłam z nią do domu, to pies na nas szczekał i ona temu psu odszczekała. I powiedziała mi, że ten pies powiedział dzień dobry. No to już jest ciężki przypadek, to się ciężko będzie leczyło. To już ponad moją skalę, ja doktor rehabilitowany, ale nie, ja nie dam rady z takim, to do prawdziwych lekarzy, bo ja też właśnie chory. Moja historia, kiedy byłam mała, miałam 8 lat, poszłam z koleżankami i kolegą na stary dworek, a raczej ruiny. Bawiliśmy się w chowanego, oczywiście szukałem kryjówki. Weszłam do pomieszczenia, które jeszcze jako tako stało. Patrzę, a tam bezdomny. Uśmiechnęłam się do niego i powiedziałam, głupia prośba, mogę z panem posiedzieć? No, jasne. Starszy pan się zgodził, bo czemu nie? Ja oczywiście chciałam być miła i dałam mu 10 zł, które dostałam od mamy. Kiedy moi znajomi mnie zobaczyli, krzyknęli, ha, mamy cię. Kiedy jednak zobaczyli bezdomnego, wybiegli z płaczem i krzykiem, a ja świeciłam oczami przed starszym panem. Do dzisiaj wypominam to moim znajomym. No, ja tam zawsze lubię wam dawać przestrogi, tak? I chcę wam dać przestrogę, że oczywiście nie każdy bezdomny jest alkoholikiem i pijakiem i złym człowiekiem, ale również nie każdy bezdomny jest miłym człowiekiem, który został po prostu pokrzywdzony przez los nie z jego winy. Więc co próbuję powiedzieć, to że może lepiej podejść z dystansem do ludzi chowających się gdzieś w ruinach. Wiesz o co chodzi? No. Ale oczywiście nie traktujcie każdego jakby był jakimś najgorszym człowiekiem. Patyśka, wiem o tym, że w tej serii opowiadasz o historii, która wydarzyła się kiedyś, ale ja ci opiszę sytuację z wczorajszego dnia. Patuszka, proszę bardzo, nie ma sprawy. Wracając ze szkoły z wynikami matury... Tak, zdałam. No to fajnie, że zdałaś, bo ja na przykład dalej nie wiem, czy zdałem, a matura była 4 lata temu. Byłam tak zadowolona, że udało mi się tak dobrze napisać i z tego powodu chciałam jak najszybciej pojechać do domu i pochwalić się rodzicom. Byłam podekscytowana i pędziłam samochodem jak głupia. Niestety, złapała mnie policja i zabrali mi prawo jazdy na 3 miesiące. Ajajaj, musiało zaboleć, co? To się nazywa szczęście w nieszczęściu. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Okej. Pierwsze co powiem, to chyba pierwszy raz czytam w tej serii historię od osoby, która ma prawo jazdy. Także Patuśka, pozdrawiam. Jesteśmy w podobnym wieku, jestem singlem. Co? Co? Aha, no tak, nie mam dziewczyny, nie mam. Dobra, uspokój się debilu, bo spalisz kontakt na początku od razu. Nie, tak serio Patuśka, gratuluję zdania matury i gratuluję też zdania prawka. No i nie mówię, że to co wcześniej było, to też było serio, nie było to serio, bo też nie mam dziewczyn. Jak była mała, miałam 6 lat, wrabiałam mojego wujka, że jestem tajną agentką. Nie oglądałam odlotowych agentek. I byłam przekonana, że mój wujek mi naprawdę uwierzył. XDDD. Gadałam przez niewidzialny komunikator, który był w uchu, rozglądałam się na boki, dziwnie szeptałam i wykonywałam różne misje, raz po raz szepcąc do ucha. Co jest, szefie? Zdarzało mi się także przepraszać wujka, że muszę wyjść na chwilę, bo mam nową misję. XDDD.
Wydaje mi się, że jest taka cienka linia między to jest jeszcze zabawa, a ja w to naprawdę wierzę i mam problem. I wydaje mi się, że mogłaś tą granicę... Wiesz? Ale to tylko moje zdanie, jestem młody, głupi, także już nie taki młody. Zamknij się. Gdy miałem 11 lat, teraz mam 13, także jest różnica, tak? Wpadłem na pomysł, żeby pójść z kolegami na przerwie do Lewiatana, by kupić energetyki. Gdy byliśmy w sklepie, nagle zobaczyłem, jak mój tata wchodzi do sklepu. Przypał nadchodzi. To ja się szybko schowałem między regałami, no ale on szedł w moją stronę. No i się spotkaliśmy. Tata i ja patrzyliśmy się na siebie z jakieś pół minuty i w końcu powiedział, że kara czeka na mnie w domu. Będzie... No, ja to sam... nie, w sensie nie. A do tej pory mi tu coś w barku przeskakuje. I tak mi potem zostaje właśnie na resztę dnia. Następna historia. Nie przejmujcie się, to się zaraz zagoi się. Gdy nauczyciele się o tym dowiedzieli, dostałem szlaban i karę na kompa. Hola Boga, ale żeś wpadł. Po co ci było w ogóle te energole kupować, co? To jest w ogóle głupia moda, chciałem powiedzieć. Przecież to strasznie serducho psuje. Po co to ludzie piją? Jak ktoś to pije dla fanu i bez powodu, to dla mnie jest to totalnie bez sensu. Ja wypijam energetykę tylko raz na 2 tygodnie i tylko wtedy, co nagrywam. Bo nagrywam 1,5 godziny i chcę mieć cały czas power, nie? No. Nikola napisała: gdy ja cię oglądałem na przerwie w szkole, podchodzi do mnie koleżanka Julka i pyta: co robisz? Ja jej na to: a no takiego jednego fajnego youtubera oglądam se. Gdy po chwili podchodzi nasz kumpel i pyta: co my takie zagapione w ten telefon? A Julka mu na to: takiego jednego idiotę oglądamy. Nie szkodzi. Ja się pozbieram. Przecież ja zawsze jestem śmieszkiem, nie? Nic tylko się śmiać z głupka, z internetu. On serca nie ma? Ma serce. Nie no, żartuję. To jest śmieszna historia. Nie uraziła mnie. Nie martwcie się o mnie czasem tam. To tylko iluzje. Ja tu tylko wam daję przedstawienie. Gdy miałem około 10 lat, a mój brat 3, to bradu spadł z piętrowego łóżka, a ja nawet się tym nie przejęłam, tylko słuchałam muzyki. Nie lubię brata XD. Wika, se możesz nie lubić brata, ale jakieś zasady funkcjonują w każdym w każdej rodzinie. A wyobraź sobie drugą sytuację odwrotną. Czy on też by się tak zachował? Spadasz z łóżka, czoło rozwalone, a on słucha muzyki? No nie wydaje mi się. Nie bierzcie przykładu z Wiki, moi drodzy. Nie wolno wypierać się na czyjąś krzywdę. Kura, ile dzisiaj daje fajnych lekcji. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj koniec historii. Spisaliście się jak zawsze na medal. Bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za coraz więcej komentarzy pod tą serią. Ich jest naprawdę masa. Ale oczywiście w żaden sposób na to nie narzekam. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, że chcecie więcej odcinków z tej serii. A jeśli tak, to już wam mogę zagwarantować, że powstanie ich więcej. Więc jeśli chcesz się znaleźć w kolejnym odcinku z tej serii, to nie ma nic prostszego, mój drogi, moja droga. Bo jedyne co musisz zrobić, to zostawić swoją przypałową historię z dzieciństwa pod tym filmem. Tu w komentarzu poniżej. Masz miejsce, napisz mi dokładnie swoją historię i gwarantuję ci, że ją przeczytam, no. Takie to proste. I teraz ważne ogłoszenie, o którym mówiłem na początku filmiku. Otwieram nową serię, w której będę rozwiązywał wasze właśnie problemy. Dokładnie tak, moi drodzy. Uwielbiam serię, w której mogę czytać wasze komentarze, więc kolejna seria tego typu to dla mnie czysta przyjemność. Moi drodzy, serię przejmuję od kochanego Robcia Robsona, który nie będzie robił już kontynuacji tej serii, a ona mi się bardzo podobała i myślę, że byłoby to marnotrawstwo jej nie robić. Link do kanału Roberta i do jego filmów z tymi problemami macie poniżej. Oczywiście chodzi bardziej o takie żartobliwe problemy i tak dalej, typu przykład podaję: hej Patryk, nie umiem zamknąć klapy i co mam zrobić? Albo hej Patryk, podoba mi się chłopak, ale on chyba w moją stronę nic. To co mam zrobić? Takie coś możesz pisać i z tego będzie seria, która jeszcze nie wiem jak się będzie nazywała. Dostałem propozycję od adminki Oli, żeby nazywało się to Trudne Sprawy, czy coś takiego. Może się to też nazywać Rozwiązuje Problemy Widzów. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale jeśli chcecie być w tej nowej serii, to tylko wystarczy, że napiszecie poniżej jakiś taki właśnie problemik. Także zapraszam bardzo serdecznie. Te dwie rzeczy możecie pisać: i swoje problemy, i historię dzieciństwa, bo oczywiście to też będzie odcinek kolejny z tego. Także komentarzy pod tym filmem oczekuję naprawdę masy. To tyle w tym odcinku, ja już nie przedłużam, dziękuję, żegnam się, widzę się z wami za tydzień i moja droga mordko, jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, które są publikowane co tydzień na tym kanale, to subskrybuj ten kanał już teraz i hola Boga, bądźmy na zawsze razem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia za tydzień, bye!